Cześć, witajcie na kanale Biegam po wsi. Dzisiaj jesteśmy razem z Wandrusem, czyli Frolikiem z kanału Wandrus, w miejscowości opuszczonym miasteczku portowym, tak można je nazwać. Tu mamy ulicę Żeglarską. Tam mamy Olę, która już kręci. A my jesteśmy przed pierwszą budowlą. To kiedyś najprawdopodobniej był hotel. Przejdziemy sobie wokół tej budowli. Zobaczcie, jak pięknie słońce przebija się przez chmury i ta budowla zupełnie opuszczona, w opuszczonym miasteczku portowym. Podejdziemy sobie tutaj. Tu mamy jakąś piwnicę, ale nie będziemy do niej schodzić, bo jest tam mnóstwo różnych jakichś śmieci. Zajrzymy sobie tutaj do tego sklepiku. Tu też był jakiś sklep. Takie różowe elementy. Nie wiem, co tu było. Zaraz zerkniemy na zewnątrz. Czy jakiś szyld tutaj jest? Widzisz, kochanie, jakiś szyld? No nie. Nic nie widzę. Coś jakieś usługowe tutaj musiało być. Tak przynajmniej to wygląda. Wejdę sobie tutaj do tego podwórka. Panuje tutaj niesamowita cisza. Gdzieś w oddali słychać mieszkańców. Wszystko to jest opuszczone. Tak jak powiedziałem, do większości tych budynków nie można wejść. Są zabezpieczone. Może nam się uda. Tak jak wcześniej wspomniałem, okolica słynie z nieciekawych akcji, ale zobaczcie tutaj. Tu widać jeszcze stary napis. Tam. Nie wiem, co jest napisane. Coś chyba restaurant, czyli w tym miejscu najprawdopodobniej była restauracja. Tak, wyobrażam to sobie, że tędy można było wchodzić, tam gdzie jest zamurowane, do restauracji. Tak to musiało wyglądać. Podejdziemy sobie dalej. Piękne miejsce. Troszkę stresu było, ale na razie my nic nie robimy, więc... Ale policja na urbexie jak najbardziej jest skazana. Powiem wam, że no jesteśmy tutaj z Łukaszem w takiej, powiedzmy, większej ekipie, ale dziwnie tutaj jest, po prostu dziwnie. Żywego ducha, po prostu nikogo nie ma. Ale gdzieś tam spodziewamy się jakichś takich dzikich mieszkańców. Mam nadzieję, że nie aż tak wielu. Tutaj jedno z podwórek, do którego za chwilę podejdziemy. Tam mamy Łukasza. Tu chyba gaz będzie, nie? Bo taki zapach jest. Albo szambo, o, szambo. Słuchajcie, i tutaj jest podwórko. Jedno z wielu podwórek, które tutaj można zobaczyć. Ale my raczej pochylimy się właśnie nad tym podwórkiem.
Ola już poszła do środka. Tutaj wiele rzeczy już jest wyprutych. Okna powybijane. Mnóstwo jakichś śmieci. To jest naprawdę w strasznym stanie. Trzeba mocno patrzeć pod nogi. O! Tu mamy nawet jeszcze zamkniętą wysokobiałkową sałatkę. Zobaczcie, z kurczakiem. Myślę, że nie warto otwierać. I z bobem. I z bobem, ojej, bób. To jest pyszne. Kurczak, bób. Zobaczcie tędy, ale to wygląda. Wyobraźcie sobie, jak to musiało wyglądać, kiedy to tętniło życiem. No musiało być. Większość osób tutaj miało cyfrowy Polsat. Podcinany prąd. Wejdziemy sobie do tej przestrzeni. Co tutaj mamy? A, tu ktoś grzyby sobie. Kanie. Być może chciał sobie zjeść kanie, popijając piwo. Tutaj wejście do piwnicy. Jakaś elektronika. Przypuszczam, że z tego domu. Dosyć niebezpieczne miejsce pod kątem infrastruktury. Haha, no. Ciekawe, co tu kiedyś było. No, to były jakieś takie drzwi wysokie, widzisz? I to jest zamurowane. Jakiś ekspres do kawy. Przypuszczam, że większość tych rzeczy, które tu leży, to nie są śmieci naniesione, tylko śmieci, rzeczy, które są wyrzucone z tych mieszkań. Jakiś adapter, część adapteru, stare rozwiązania klimatyzacyjne i tu mnóstwo rowerów, części do rowerów, zabawek i elementów po dawnych mieszkańcach. Piękna klatka schodowa. Tak? Może będzie nam dane zobaczyć. Będziemy wchodzić. Już tu na wstępie mamy stare rolki. Stare rolki z lat, myślę, 2000, z początku XXI wieku, kiedy była moda na tego typu rzeczy. Ona gdzieś tam już wchodzi. To są pomieszczenia piwnicze. Wiesz? Okej. Aczkolwiek jest wejście z zewnątrz, a może klatka schodowa? Jedna z wielu. Tu znowu rolki. Czyli było to na tamtym etapie dosyć popularne. Widzisz? Przejście zamurowane. Aha, czyli można było z piwnicy po prostu wejść do góry. To może była klatka schodowa, jak mimo wszystko to było wyjście na zewnątrz. Mogło tak być. Jest jakaś komórka. Tak to wygląda. Dużo elementów rowerowych.
Tam bardzo dużo elementów już zniszczonych. Idę do góry. Ewidentnie ktoś tutaj pomieszkiwał. Tutaj już nie będę wchodził, bo widać, że struktura podłogi jest zachwiana. Jest to zbyt ryzykowne. A na górę ciężko powiedzieć. Nie, to my. Schody są mocne, ale mocno wyślizgane. Tak, musiało. Tutaj poręcz już się rozwaliła. Było wejście przez to okno na dach. Tu wejście na dach, taki świetlik jakby. Tutaj jest dosyć duże ryzyko. O, tam nawet można by było podejść. Aczkolwiek zobaczcie, jak ludzie mieli w domu kalendarz z roku 2010. Piękny motyw kopciuszka właściwie. I tutaj poszczególne pomieszczenia. Ja powiem wam, budynek naprawdę jest w złym stanie. Tutaj też było podzielone mieszkanie. Mamy kolejny kalendarz 2019. Czy ktoś musiał tutaj mieszkać jeszcze wtedy. I tutaj podzielony pokój na dwie części najprawdopodobniej, żeby uzyskać drugi pokój dla dzieci na przykład. Ale ta podłoga jest wrażliwa. Zobaczcie tu, łazienka. Mamy łazienkę, ubikację. Tutaj dla dzieci takie SpongeBob po prostu. Ale to ładnie wygląda. I tutaj latarnia morska. I jakieś takie dla dzieci elementy. Przejdę sobie tutaj obok. I powolutku będę schodził, bo jest tu naprawdę niebezpiecznie. Szczerze, drugi raz bym tu nie wchodził. Trzeba bardzo uważać na gwoździe. Sytuacja jest taka trochę tragiczna i żałuję, że tam szedłem. Bo podłoga jest bardzo niebezpieczna, wiesz. Powiem ci, to jest w bardzo strasznym stanie. To jest, kurde, powiem ci. Tam nie wchodziłem, bo mi to nie pasuje, wiesz. Dużo rzeczy było tutaj udoskonalanych. Jakieś okno zamurowane
Tam widać Łukasza, jak świeci. Być może do tamtej części pójdzie. Jakaś pompka. No więc chyba się przenosimy, zostawimy Łukasza, żeby sobie to nagrywał, nie? Jasne. A my przejdziemy gdzieś dalej, ale te schody wyślizgały. Mocno. Tak. Ile nóg musiało to wyślizgać. Wiesz co, no one... Tylko jak schodzę, to nie są aż tak niebezpieczne. Nie, ja szłam normalnie środkiem. Ale ta podłoga u góry, powiem Ci, nieciekawa. Ona ma taki pusty odgłos, jak się puka. No właśnie. Kolejny budynek ulicy Żeglarskiej 4. Zamurowane, zabite OSB. Wszystkie okna. Wszędzie zapach opuszczenia. Garaże. Cisza i tylko ptactwo. Bo tutaj wiesz, mamy te garaże. Tak, tak. Czyli jeszcze pewne elementy są użytkowane. Podejdę sobie z tej strony. Niesamowicie piękne balkony. U góry jest taka litera M. Widzisz? Litera M. Może to była jakaś kamienica i od właścicieli, tak się nazywa? Możliwe. Może masz rację, tak kiedyś takie rzeczy były. Podążamy teraz naokoło tej kamieniczki. To też jest opuszczone, ale zamknięte. Tutaj nawet widać jeszcze elementy przyrody, gdzie mieszkańcy robili sobie takie przydomowe ogródki. Zobaczcie, musiało tutaj być naprawdę pięknie. Nie da się. Kiedyś na tych podwórkach tętniło życie. Pamiętam, jak byłem dzieckiem. Takich wierzb płaczących było na podwórku bardzo dużo. Może nawet większych niż ta. Zawsze bawiliśmy się pod takimi wierzbami. Piękne to jest, naprawdę piękne. I tutaj ciąg dalszy tego budynku. Niesamowite to jest, niesamowite. To jest takie nasze polskie Doel. Cudze chwalicie, swego nie znacie. Zobaczcie tu pokrzywy, ale spróbuję tutaj wejść, żeby wam pokazać. Ach, mnóstwo jakichś zniszczeń. Tu na pewno była jakaś kuchnia, może pralnia, ponieważ jest tam taki element. Tutaj mnóstwo starego chleba, więc możemy spodziewać się gryzoni. Nie będę tam podchodził. Nie ma tutaj żadnych takich elementów. Zobaczcie, ile chleba ktoś wyrzucił. Dziwny zapach pleśni. Tak jakby z piekarni ktoś po prostu wyrzucił te chleby właśnie tutaj. Całkiem możliwe, że tutaj była po prostu piekarnia bądź jakiś sklep spożywczy. Tak to przynajmniej wygląda.
ale jest zabezpieczony. Podejdę sprawdzić oczywiście. Zobaczymy, jak to wygląda. Ale nie, zablokowane. Tutaj mamy rzekę, która często wylewa. O, mirabelki i zejście w dół nad rzekę. Słucham? Tam już byłem, nie ma wejścia niestety. Pokażę ci. Wejście? Aha. No nie. Oj, Ola, Z drugiej strony. co ja bym bez ciebie zrobił? Ale ja nie jestem pewna, wiesz? Tylko tutaj nie. Trzeba się albo tędy, albo tam przedrzeć przez ten ogród i tu jest klatka schodowa z boku. Okej. Trzeba uważać, wiesz, bo jest dużo takiego szkła, jest takich różnych rzeczy. Przejdziemy sobie tutaj obok. Mam nadzieję, że tu żaden szczur mnie nie pogryzie. Co ty masz z tymi szczurami? No, po prostu wiem, że takie zwierzę przestraszone może się dziwnie zachowywać. Człowiek też. Człowiek też. O, no tak. Schody. Wow, tu mamy jedno z pomieszczeń, tylko nie będziemy do niego wchodzić, ponieważ bardzo jest tu zniszczona podłoga. Ale zobaczcie, talia kart z modelkami. Modelki nawet nazywają się 54 Models Plastic Playing Cards, czyli 50 takich kart było. To jest tylko opakowanie. Sweet Hair, tak, tak. Ja tam nigdy w karty nie grałem, więc ciężko mi powiedzieć. Zobaczmy, jaka to będzie karta. Jaka karta, może Jokera? Nie, to jest dama. Dama. Zobaczcie, to jest dama. W pełnej krasie. A tu kolejna karta. Zobaczmy. To jest pik. Też taka dama. Wyuzdana. I jeszcze wiele innych kart, ale nie będziemy jej po kolei sprawdzać. W każdym razie tutaj na pewno miejscowi imprezowali przez jakąś chwilę. Zobaczcie tu, jak to wygląda. Jakiś dach, zniszczenia. No i takie schody, po których przed chwilą wchodziliśmy bez poręczy. No i dosyć wysoko, jak widzicie. Dobra, zejdziemy na dół. Tutaj mnóstwo śmieci nawrzucanych. Na pewno to była piwnica. Dziwne miejsce. Naprawdę dziwne miejsce. A zobaczcie to. Straszne. Przerażające to jest, powiem wam. Mnóstwo jeszcze jakichś gazet. Gazety. Mały modelarz. Zobaczcie. Mały modelarz z roku 1985. Mały modelarz, miesięcznik Ligi Ochrony Kraju dla młodzieży. Tutaj mamy też
Mały modelarz z roku 2000. Nieźle to wygląda naprawdę. No i to, co tu mamy? Komiks. Komiks? Nie, to jest po prostu fantastyka. Z listopada 1993 roku. Fantastyka. Czasopismo. Za 18 000. To jeszcze przed denominacją. Niesamowity egzemplarz. Słuchajcie, ty o góry. Tam na tym oknie jawi się jakaś postać. A co gdyby ktoś pomyślał, że to jest Matka Boska? Zobaczcie, ile tutaj osób by się zebrało. O Jezu, słuchajcie. Gdyby nie ten facet, bym tu nie wlazł. Ale trzymał mnie za plecy i mogłem wejść. Okej. Słuchajcie, jestem w piwnicy. Muszę wziąć sobie latarkę, panel po prostu, bo jest tu naprawdę ciemno i pokażę wam tutaj to miejsce. Tu jest piwnica. Pokażę wam trochę, jak ona wygląda. Ale się zmachałem. Pokażę wam tutaj, jak wygląda w piwnicy, jak to w piwnicy. Mnóstwo pomieszczeń. Mnóstwo tego tutaj jest. Większość jakieś telewizory. Jest zamurowana część. Więc będziemy podążać tu jakieś fotele, rogówki. Dobra, nie wiem, co tam piszczało, ale też nie chcę wiedzieć. I tu są schody do góry, a tutaj mamy te drzwi, które były zamurowane. Tutaj klatka główna schodowa. Zerknę sobie tutaj, co tutaj jest w tych pomieszczeniach. Tu też raczej była jakaś pralnia, z tego co widać. A my podążamy. Tutaj też są drzwi z tej strony. Zobaczcie, jak to wygląda. Ta klatka jest przepiękna, naprawdę. A tutaj też poszczególne pomieszczenia, pokoje. Piece kaflowe. Tu już mocno naruszona konstrukcja, ale spróbuję jeszcze tędy przejść, żeby wam pokazać, jak to wygląda. Tutaj małe pomieszczenia, ale widać, że to są typowe zabudowania. Sypało się coś, więc szybko przejdę. Zobaczcie, tu taka piłka. Dobra, idziemy dalej. Jeszcze tylko zaznaczę swoją obecność. Siema. Widziałem, tam nie wejdę. Dobra, idziemy dalej. Zobaczcie tu, mała łazieneczka. Wow, zobaczcie, jaki duży pokój. Ogromny, ogromny pokój. Naprawdę przestrzeń jest niesamowita.
Wejdę sobie tutaj. Myślę, że nic się nie stanie, ale zobaczcie tutaj te kubeczki. Patrzcie na to, ale kubeczki. Przypuszczam, że mieszkańcy musieli właśnie z takich kubków pić. A tu mamy książkę John Galsworth, nowoczesna komedia i Andrzej Perepeczko, Komandosi w akcji. Jeszcze mnóstwo innych czasopism. To był taki duży pokój po prostu. Dobra, przejdę teraz tutaj. Idziemy do góry po tych schodach, które są takie no troszkę krzywe. Ale idziemy. Zobaczcie, jak ta klatka wygląda. No coś pięknego. Patrzcie na ten magnetofon. Magnetofon Philips. Miałem podobny. No, minimalnie większy. Ale to też nie wiadomo jakie czasy. Myślę, że ten jest późniejszy. Tutaj na kasety. Ale też to nie działa. A tu CD. Kochani, będziemy, No to może będziemy się śmiać, jak Ariel będzie wychodził. Muszę wszystko zrobić, żeby wyjść fajnie. Fajnie. Słuchajcie, tak jak widzicie, piękne miejsce, opuszczone. No, ja jestem pod ogromnym wrażeniem. Ale wiemy od jednej pani, że ten budynek za nami idzie do remontu za 2 Tak. lata. Że jest szansa. Pozdrawiamy ją, jeżeli widzi ten film. Tutaj Łukasz jeszcze odpala drona. A też już się żegna. Nie, Łukasz? Tak jest. Siema. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Znowu siedzi na komórce. Brutal. Tutaj mnóstwo czasopism telewizyjnych. Przypuszczam, mama z synem być może ukończył 18 lat. Tu mamy starą suszarkę. Co prawda rozwaloną, ale naprawdę taką z dawnych lat. Zobaczcie, jak to wygląda. Coś nieprawdopodobnego. Jak ty tam wchodziłeś? Kurwa.
O, ja pierdolę. Tutaj cała klasa. Przypuszczam, że przed szkołą. Od wnuczka dla dziadka Jurka. I tu wnuczek z pieskiem. Ładny chłopak. To jest chata. Rok powstania. Symbol Chrystusa. Panie kucharki na jakiejś imprezie. Może w jakiejś restauracji. Tej, której tutaj była. Nie szkoda? Szkoda, nie? Kurde i tak. Popatrzcie na to. Tak się grało kiedyś w gry. Tak to wyglądało. Nawet jest podpisane. Joystick. Zobaczcie to. Jakie komórki niespotykane. Mam takiego kolegę, który interesuje się zbieractwem, kolekcjonowaniem właściwie. Ce magnifique palais est situé en Basse-Silésie. Il n'existe aucun autre endroit comparable au monde. Słuchajcie, to jest mieszanka bruschetta z prymatu. Zobaczcie, tu jeszcze jest coś w środku, trochę już zniszczone, ale taka wielka półkilogramowa przyprawa